Cześć, w tym filmie przyjrzymy się bliżej połączeniu szeregowemu. Zapraszam do oglądania. Mam tu przykład połączenia szeregowego odbiorników. Każda z żarówek ma 20 W i jest na napięcie 12 V. Połączenie szeregowe to takie, w którym elementy są włączone do obwodu kolejno po sobie i nie ma między nimi rozgałęzień przewodów. Na każdym kolejnym elemencie połączonym szeregowo następuje spadek napięcia, ale natężenie prądu płynącego przez elementy połączone szeregowo jest takie samo. Stąd napięcie 12 V na tym zasilaczu nie powoduje normalnego świecenia tych żarówek. Świecą o 1/3 słabiej. W połączeniu szeregowym przerwanie obwodu w dowolnym miejscu powoduje, że wszystkie żarówki przestają świecić. Na przykład przepalenie jednej automatycznie wyłącza pozostałe. Przyjrzymy się teraz dokładnie wartościom napięcia i natężenia prądu płynącego w połączeniu szeregowym. Woltomierze połączymy równolegle z lampami, a amperomierze szeregowo. Woltomierze będą pokazywać napięcie, a właściwie spadek napięcia na poszczególnych lampach, a amperomierze będą pokazywać natężenie prądu płynącego w każdej części układu. Z kolei na zasilaczu będzie pokazywane sumaryczne napięcie i natężenie prądu w tym obwodzie. Widzimy teraz, że na wszystkich amperomierzach, łącznie z tym na zasilaczu, pokazywana jest ta sama wartość natężenia prądu. W połączeniu szeregowym przez wszystkie elementy prąd płynie o takim samym natężeniu. Jeżeli elementy obwodu są połączone szeregowo, to znaczy, że przez wszystkie przepływa taka sama ilość ładunków elektrycznych. Ładunki przepływają przez kolejne elementy, wykonując pracę, co sprawia, że żarówki świecą. Po wykonaniu pracy na danym elemencie ładunki mają mniejszą energię. Na każdym elemencie następuje spadek napięcia, a spadki tych napięć się sumują. Dla potwierdzenia tego, co mówiłem, w jednej z lamp wymienimy żarówkę z 20 W na 10 W. Zmieniając żarówkę, zmieniamy też opór. Opór zastępczy tego układu zwiększy się. Oporność żarówki 20W to 0,6 ohma, a 10W jest dwukrotnie większy. Sumaryczny opór obwodu się zwiększył, co skutkuje przy tym samym napięciu 12 V zmniejszeniem natężenia prądu płynącego w tym obwodzie. Żarówki są teraz o różnych mocach, a więc na żarówce 10W, która ma większą oporność, odkłada się większe napięcie.
ale w dalszym ciągu wskazania na tych 3 woltomierzach sumują się, a ich suma pokazywana jest na wyświetlaczu zasilacza. Teraz w tym obwodzie mamy jedną żarówkę 20W oraz 2 10W. I tak jak poprzednio, w każdym kolejnym elemencie połączonym szeregowo następuje spadek napięcia proporcjonalny do wartości oporu tego elementu, ale natężenie prądu płynącego przez te elementy połączone szeregowo jest takie samo. Podsumowując, w połączeniu szeregowym przez zamknięty obwód elektryczny płynie prąd o jednakowym natężeniu w każdym miejscu układu szeregowego. Napięcie na wyjściu układu jest równe sumie spadków napięć na każdym z odbiorów, a opór całkowity jest sumą oporów poszczególnych odbiorów. Dziękuję za uwagę.